Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Ja mam na imię Miłosz i dzisiaj zapraszam Was na krótki filmik. A dzisiejszy filmik będzie o tym, jak w miarę szybko i oczywiście tanio możemy sprawdzić szczelność naszego dolotu, czy to z silnikiem diesla, czy silnikiem benzynowym. Generalnie zasada działania jest taka sama. Tak to już bywa, że w silnikach, szczególnie tych turbodoładowanych, na przykład taką turbinką, po drodze od filtra powietrza do kolektora ssącego mamy takie kolanka, złączki różnego rodzaju. No i oczywiście sam intercooler, który po czasie, no niestety, potrafi spuchnąć i nam się rozszczelnić, co będzie skutkowało tym, że nasze auto nie będzie miało mocy, no i przeważnie będzie kopciło na czarno. W przypadku silnika diesla, chociaż mówią, że diesel musi dymić. Dosyć ciężko wykryć taką usterkę na postoju. Raz, że pracujący silnik sporo hałasuje, a dwa, że nieobciążona turbosprężarka nie napompuje nam takiego ciśnienia do układu dolotowego, a i tak to ciśnienie zaraz gdzieś nam ucieknie po prostu. Dlatego też zrobiłem takie tanie i proste urządzenie. No może urządzeniem to tego nazwać nie można, ale takie coś, co pozwoli nam w miarę szybko zdiagnozować tą usterkę, czyli wykryć nieszczelność w układzie dolotowym. Do pełni szczęścia potrzebujemy takiej oto kanalizacyjnej rurki PCV o średnicy 50 mm. Kurczę, chciałem powiedzieć mililitrów, może dlatego, że przed weekendem jesteśmy. Zaślepki tej rurki i zwykłego jakiegoś starego wentyla samochodowego, wyciętego na przykład z dętki rowerowej. Będzie się idealnie nadawał. W zaślepce wiercimy dziurkę o średnicy 8 mm, tak żeby nam ten wentylek tutaj ładnie przeszedł. To oczywiście składamy. Ja tutaj dałem na klej. Wentyl też wkleiłem na klej i takim oto magicznym sposobem zyskujemy takie oto ustrojstwo. Ja tu od dołu jeszcze dałem blaszkę z dziurką. Też ją wkleiłem na klej dla wzmocnienia. No jednak tutaj będziemy dmuchali około 1 bara, żeby to się nam gdzieś nie rozszczelniło. Pokażę Wam teraz, że urządzenie można przypasować do różnej średnicy urządzenia. Jak to dumnie brzmi. Na przykład tutaj wejdzie nam tak. Do tej rury głębiej. Do jeszcze większej średnicy możemy aż tam nałożyć na sam koniec. Oczywiście trzeba będzie to ścisnąć opaską, żeby wytrzymało. Myślę, że opisu wystarczy. Idziemy testować przy samochodzie. Za przykład posłuży nam w miarę popularny silniczek diesla 1.9 CDTI, montowany w Oplach, Saabach, Fiatach 1.9 JTD to jest. Także ja zaczynam rozkręcać i przygotowujemy się do testu. Na początek pokrywa. Musimy pamiętać, że jeżeli do dolotu podłączona jest odma, ją też musimy zaślepić. W tym miejscu mamy odmę i w tym miejscu możemy ją zaślepić. Jak ktoś nie ma czym, to może żonie, dziewczynie podprowadzić lakier do paznokci. Ja tu sobie taki dobrałem, który można powiedzieć idealnie pasuje. Tu go wyprę i nie ma prawa spaść. Dobrze, odkręcamy wąż z przepustnicy. Od razu możemy sprawdzić, ile mamy w dolocie oleju. Tu jakoś dużo nie ma. Wkładamy nasze sprytne urządzenie, zaciskamy opaskę.
biorę się za rozkręcanie przypływomierza. Żeby zaślepić dolot z drugiej strony, używam zwykłej zatyczki od czyścika do hamulców. Wchodzi idealnie. Trzeba tylko skręcić opaską oczywiście. I gotowe. To zaczynamy test. Ja oczywiście mam tutaj podłączoną sprężarkę, ale jak ktoś nie dysponuje takową, to myślę, że nawet zwykłą nożną pompką, ewentualnie małym kompresorem też dałoby radę napompować. Ciśnienie wpuszczamy powoli. Wiadomo, węże będą nam puchły, trzeszczały, co jest całkowicie normalne. Ja naładuję nie więcej niż 1 bar. 1 bar to i tak jest dużo. No i mamy 1 bar, nie wiem czy to widać. Nigdzie nie słychać uciekającego powietrza. Także można śmiało stwierdzić, że układ dolotowy w tym przypadku jest akurat szczelny. No i chyba myślę, że test wypadł pozytywnie. Tak jak widzieliście, test wypadł pomyślnie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami w tym momencie pożegnać. I oczywiście zapraszam na inne moje filmiki. Cześć!